Siódma generacja konsol wypadła niezwykle udanie. Po spektakularnym sukcesie konsoli PlayStation 2 decyzja Sony o stworzeniu PlayStation 3 była naturalna. Konsola zapowiadała się niezwykle ciekawie. Potężne urządzenie, które miało służyć nie tylko do gier, ale i do odtwarzania nowego formatu wideo, czyli dysków Blu-ray. Jednak graczy interesowały głównie gry, a te zapowiadały się niezwykle pięknie, pokazując moc, jaka drzemała w tym dość sporym czarnym pudle. PlayStation 3 okazało się sukcesem, choć nie tak wielkim jak poprzedniczka. Niemniej konsola wprowadziła na rynek całą masę świetnych, unikalnych tytułów, nowych marek, jak i długo oczekiwanych sequeli popularnych hitów. Oto 10 najlepszych gier na PlayStation 3. Lista jest subiektywna i nie każdy musi się z nią zgadzać. Zebrałem tylko gry ekskluzywne na konsolę Sony. Brałem pod uwagę remastery z PlayStation 2, jak i gry, których remastery pojawiły się na PlayStation 4. Jednak są to gry, które pokazały się tylko i wyłącznie na konsolach Sony. SingStar. Zabawa w karaoke była znana od dawna, ale Sony postanowiło ją zmodyfikować i stworzyć unikalną wersję popularnej gry. SingStar to tysiące licencjonowanych piosenek, zawierających w większości wypadków oryginalny klip wideo. Pojawiło się parę wersji gry dedykowanych danemu zespołowi jak ABBA, Queen czy Take That oraz płyty zawierające składankę popularnych piosenek z danego okresu. Poza tym jest mnóstwo osobnych tracków do pobrania z sieci za drobną opłatą. SingStar na PlayStation 3 wprowadził też bezprzewodowe mikrofony, a później możliwość śpiewania do smartfona, co mnie wydaje się dość głupim pomysłem, choć zapewne powiększyło to grupę odbiorców. SingStar to świetna gra imprezowa, wie o tym każdy, kto próbował śpiewać. Sam miło wspominam darcie japy do Britney Spears, Adele czy bardziej stonowanych wykonawców jak Nick Cave, na którym udawało mi się zebrać najwięcej punktów. Gra oprócz premiowania punktami pozwalała dzielić się naszymi występami z wciąż sporą społecznością. SingStar nadal daje radę i raz na jakiś czas wracamy do niego wspólnie z Mariolą, aby drzeć japiszony przy Eye of the Tiger czy Queen. MotorStorm Pacific Rift. Pierwszy MotorStorm był grą startową na konsolę PlayStation 3. Tytuł zupełnie nowy, pozbawiony bagażu prequeli, startował z czystą kartą. Wyścigi w błocie przyjęły się doskonale. Mnogość pojazdów bez faworyzowania danej kategorii, świetny arcade'owy model jazdy, zarządzanie nitro dawało radę. Choć słabo wypadały miejscówki, gdzie każda była skąpana w brązowych kolorach. Wraz z drugą częścią postanowiono to zmienić. MotorStorm stał się kolorowy za sprawą wyspy na Pacyfiku, gdzie toczyły się kolejne wyścigi. Podzielono ją na 4 żywioły. Wysokie, dalekie skoki pod wodospadami, śmiganie po plaży nad brzegiem oceanu czy w gęstej dżungli. Choć gra poza nowymi miejscówkami i 2 nowymi kategoriami samochodów nie wprowadzała nic nowego. To nadal stary dobry MotorStorm, tylko w lepszym i ładniejszym wydaniu. Gra nadal potrafi niesamowicie cieszyć i dla mnie to jedne z najlepszych wyścigów na konsoli PlayStation 3. Wciąż potrafię cieszyć papuchę grzejąc na nitro w dół Caldera Ridge, majestatycznie skacząc na Riptide czy precyzyjnie ciąć motorem na Sugar Rush. Pacific Rift wciąż ma moc. Buzz Quiz World. Druga z gier imprezowych, tym razem zabawa w quiz. Z grą poznałem się w jednej z agencji interaktywnych, w której pracowałem. Praca szybko zeszła na dalszy plan, a jej miejsce zajęło wspólne granie w Buzz Świat Quizów. W grze sterujemy specjalnymi kontrolerami, buzzerami, które umożliwiają nam wybór jednej z 4 odpowiedzi. Wybieramy swoją postać i bierzemy udział w 11 konkurencjach sprawdzających naszą wiedzę. Liczy się refleks, wiedza z danego zakresu i trochę szczęścia. Gra została tak skonstruowana, że nawet przegrywając możesz jednym rzutem na taśmę zmienić punktację. Pochwalić muszę lokalizację, gdzie wszystko zostało pięknie przetłumaczone na język polski. Pomimo wielu ogranych godzin w bazie, nadal dość rzadko spotykam powtarzające się pytania. Sony wydało dodatkowe pakiety zawierające pytania z zakresu muzyki, sportu czy filmu. Gra jest bardzo przystępna dla każdego i grałem w to nawet z moimi rodzicami i moją babcią. Niemniej każdy sobie chwalił świetny pomysł, dobre wykonanie i łatwość w opanowaniu zasad. Mariola, trzeba cię usunąć jak wrzód z tyłka. Wyłoniliśmy już dzisiejszego mistrza, zatem czas. Infamous. Infamous to gra, która trochę pojawiła się znikąd. Niby były jakieś akcje promocyjne, trailery, ale nie były one na tyle silne, aby przebić się wśród innych mocno promowanych gier.
Infamous od twórców Sly Coopera zaskakiwał ciekawym podejściem do tematu. Gra jest sandboxem, gdzie wcielamy się w Cola Garfa, który otrzymuje moc posługiwania się prądem. Od teraz my decydujemy, czy kierowana przez nas postać ma być dobra czy zła. Wybór strony sprowadzał się nie tylko do moralnych decyzji, ale miał też wpływ na otoczenie, jak i wygląd naszego bohatera. Mechanika silnie korzystała z mechaniki poruszania się Sly Coopera. Postać potrafiła biegać po linach, strzelać wiązkami czy wdrapywać się na budynki. Infamous to gra, która pomimo dość lichego marketingu okazywała się niezwykle grywalnym i dobrym tytułem, stając w szranki z dość podobną grą Prototype. Jednak dla mnie Cole był zawsze ciekawszym bohaterem niż nijaki Alex Mercer. Deweloper w grze czasami zastosował dość dziwne założenia, np. nie można wsiąść do samochodów, choć porusza się ich po ulicy cała masa. Zamiast tego można w szybki sposób przemieszczać się po szynach kolejowych, jak i sieci trakcyjnej. Infamous doczekał się drugiej części na PlayStation 3 oraz nowego cyklu z nowym bohaterem na PlayStation 4. Jednak to część pierwsza była tą najbardziej zaskakującą. Kolejna wykorzystywała znany już motyw, choć zdecydowanie wygrywała miejscówką stylizowaną na Nowy Orlean. Heavy Rain. Studio Quantic Dream nie stworzyło zbyt wielu gier, choć każdy przyzna, że każda z nich chciała być bardziej filmem niż grą. Wszystkie powstałe gry są na swój sposób unikalne, choć trzeba przyznać, że mają tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. Heavy Rain to gra, która starała się zdefiniować na nowo termin Interactive Movie. Opowieść o seryjnym mordercy i 4 związanych z nią postaciach jednych zachwycała, innych odrzucała dziurami w scenariuszu czy niewielką ilością gameplayu. Jednak nie da się ukryć, że dzieło Davida Cage'a było unikalne, począwszy od niespotykanej na tamte czasy oprawy graficznej, długich scenek Quick Time Events, a skończywszy na ciekawie prowadzonym scenariuszu. Gra miała wiele zakończeń, od nas zależało, kto przeżyje do końca i czy pościg za Origami Killerem zakończy się szczęśliwie. Jednak trzeba przyznać, że Heavy Rain to gra na raz. Ogrywanie drugi raz tego samego nie niesie ze sobą takiej dawki nowości i radości z odkrywania nowych faktów. To także polemika, czy to nadal gra, czy interaktywny film. Nie da się ukryć, że w większości gracz był zmuszony jedynie do biernego wciskania przycisków. Ale mimo to historia nadal trzymała w napięciu. Cóż, przynajmniej za pierwszym razem. Yakuza 4. Na kolejne części serii Yakuza czekam z taką niecierpliwością jak niektórzy na nowe Battlefieldy czy Call of Duty. Seria o japońskiej mafii jest dla mnie całkowicie unikalnym doświadczeniem na poletku growym, choć sporo ludzi przyrównuje ją do kultowej serii Shenmue na konsolę Dreamcast. Yakuza to przede wszystkim świetnie zrealizowany scenariusz, doskonale napisane postacie i cała masa smaczków, które wypełniają grę po brzegi. Oryginalnie 2 pierwsze części pojawiły się na konsoli PlayStation 2, następnie kolejne części zostały wydane na PlayStation 3. Aktualnie Yakuza 4 jest według mnie najlepszą częścią, a to dlatego, że w 5 jeszcze nie skończyłem grać. W 4 wprowadzono 3 nowe postacie i zarazem 3 nowe wątki. W każdej kolejnej części sagi Sega dodaje nowe minigry i aktywności, powiększając zawartość gry o kolejne godziny. Tym razem też nie było inaczej. Yakuza to także świetny obraz kraju kwitnącej wiśni. Ważne jest, że Sega nie pokusiła się o japońskie dziwactwa, sztywno trzymając się wytyczonych ram i realizmu samej rozgrywki. Yakuza doczekała się też 2 spin-offów. Pierwszy to niewydany poza Japonią Kenzan opowiadający o narodzinach Yakuzy w feudalnej Japonii, a drugi to Dead Souls, gdzie bohaterowie walczą z hordami zombie. God of War 3. Długo przyszło nam czekać na domknięcie trylogii Kratosa. Druga część na poprzedniej konsoli kończyła się ogromnym cliffhangerem. Po 3 latach studio Santa Monica uderzyło, wydając zakończenie historii. God of War 3 spełnił pokładane w nim nadzieje. Epickie starcia z bossami, z których warto wymienić Poseidona czy Kronosa, a także wyjątkowo sugestywne sceny śmierci, z których najbardziej zapadał w pamięć koniec Heliosa. Gra nie zmieniała mechaniki znanej z poprzednich części, dodała jedynie piękniejszą grafikę, jeszcze większych wrogów. To wystarczyło. God of War 3 jest uważana za jedną z najładniejszych gier na tą konsolę. Zakończenie trylogii Kratosa także spełniało oczekiwania. Szkoda, że zdecydowano się na wydanie kilka lat później Ascension, które było najsłabszą częścią serii, włączając w to również wersję gry na PSP. Trzecia część została również całkowicie niepotrzebnie wydana na konsoli PlayStation 4, jednak tam już nie robiła takiego wrażenia jak jej oryginalna wersja. Uncharted 2. Pierwsza część Uncharted była świetna. Choć gra wprowadzała całkowicie nowego bohatera, poradziła sobie całkiem nieźle. Wszyscy z zapartym tchem czekali na część drugą.
Naughty Dog nie zawiodło, stworzyło chyba najbardziej zaawansowaną graficznie grę na konsolę PlayStation 3. Jednak nie tylko grafika przemawiała za jakością produkcji. Dochodziła do tego świetna fabuła rzucająca bohatera po całym świecie, niezapomniane napakowane akcją momenty, wśród których warto wymienić strzelaninę w pociągu, czy początkową spinaczkę po zniszczonych wagonach. Uncharted 2 zachwycał, jednocześnie podnosił poprzeczkę bardzo wysoko. Na tyle, że sami deweloperzy nie potrafili już jej potem podnieść wyżej. Trzecia część, według mnie najsłabsza z cyklu, miała sporo fajnych pomysłów, ale do jakości części drugiej sporo jej brakowało. Dopiero na PlayStation 4 Naughty Dog ponownie podniósł poprzeczkę na tyle wysoko, że ciężko będzie w najbliższym czasie komukolwiek ją przeskoczyć. Uncharted 2 to jedna z najlepszych gier na PlayStation 3 i większość z Was z pewnością się ze mną zgodzi. Metal Gear Solid 4 The Guns of the Patriots. Czwarta część Metal Gear Solid zaskakiwała przynajmniej tych, którzy nie widzieli trailerów i przespali premierę gdzieś w jaskini. Hideo Kojima nie bał się postarzyć swojego bohatera, a graczom pozwolić wcielić się w starego dziada, który ledwo co przypominał dziarskiego Snake'a z poprzednich części. Gra oferowała masę nowości i świetnych patentów, wśród których warto wspomnieć chociażby o Octokamo. Historia zamykająca 25-letnią historię Snake'a była godnie pokazana, choć gra przesadzała z ilością cutscenek, gdzie jedna z nich trwała aż 75 minut. Historia była ciekawa, często wzruszająca i sprytnie łączyła większość wątków. Dla mnie MGS4 to ostatnia wielka gra Kojimy, gdzie realizował pomysły dokładnie tak jak chciał. Późniejsze gry z serii, choć nadal bardzo dobre, nie dorastały części czwartej jak i poprzednikom, no może poza MGS2. The Last of Us. Uważana za ostatnią, pożegnalną i zarazem wielką grę na PlayStation 3. Ponownie ze studia Naughty Dog, które postanowiło wycisnąć z konsoli wszystko co się da, aby stworzyć dzieło nie tylko zachwycające graficznie, ale też ciekawie zaprojektowane fabularnie. Historia Joela i Ellie, którzy przemierzają Stany Zjednoczone opanowane przez grzyby zmieniające ludzi w bezmyślne zombie, to historia pełna wzruszeń, twistów fabularnych i doskonałej narracji. Gra nie oferuje pod kątem mechaniki zbyt wiele nowego, to kolejna skradanka, ale polana solidnym sosem świetnej fabuły i doskonale zaprojektowanych postaci. Tytuł doczekał się portu na konsolę PlayStation 4, jednak to ta oryginalna wersja na PlayStation 3 zostanie zapamiętana. The Last of Us wielu zapewne uważa za największe dokonanie na konsoli PlayStation 3 i trudno się z tym nie zgodzić. PlayStation 3 pożegnało się godnie z graczami, dając jedną z najwspanialszych przygód na tą konsolę.